Witam Państwa. Tak jak Pan Prezes przedstawił, ja mam nazwisko Sławomir Wiziński, jestem pracownikiem Politechniki Białostockiej, podobnie jak moja koleżanka Ewa, Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. I tutaj chciałbym Państwu zaprezentować jedno ze swoich doświadczeń właśnie we współpracy z firmami przy tworzeniu pewnych innowacji. No może moja tematyka nie jest tak ciekawa, nie jest tak fascynująca jak pani doktor Zapory. Niemniej jednak również tą tematyką, że tak powiem, trzeba się zajmować. Ja od wielu lat zajmuję się gospodarowaniem różnego rodzaju odpadów na różne cele, na cele paszowe, na cele nawozowe, na cele opałowe. I tutaj to, co chciałbym Państwu przedstawić, to jest taki pewien case, jak od takich wstępnych rozmów kuluarowych, że tak powiem, doszło do, że tak powiem, wdrożenia pewnej mojej propozycji w firmie, w której ta technologia powstała. A więc ja nazwałem to innowacyjna technologia wytworzenia pelotu opałowego z troczą z dodatkiem lepiszczowym. Tutaj na początku chciałbym powiedzieć, że od wielu lat firmy, które ubiegają się o projekty badawcze, mają ten, że tak powiem, wymóg, który wprowadziły instytucje finansujące projekty badawcze, a więc na przykład PARP, na przykład NCBR, na przykład ARMIE, że w tej współpracy, w tym procesie powiedzmy inwestycyjnym, no musi brać albo bardzo, że tak powiem, dobrze widziany jest udział jednostki naukowej. Udział powiedzmy jednostki, która powoduje, że ta współpraca staje się bliższa, że ta współpraca dochodzi do skutku. I to skłania właśnie firmy do kontaktu z nami jako z naukowcami. To skłania firmy do tego, żeby bliżej współpracować z nauką i to przynosi bardzo często obopólne korzyści. I tutaj przykładem takiego, powiedzmy, kolejnego konkursu jest obecnie funkcjonująca ścieżka SMART, w której też funkcjonuje moduł B+R i firmy, które chcą dostać dofinansowanie na wprowadzenie pewnych nowości w swoich firmach, muszą wykazać się tym modułem, albo też dobrze widziany, wyżej punktowany jest właśnie udział tego modułu B+R w tym procesie inwestycyjnym. Ja chciałbym tutaj Państwu przedstawić taki, powiedzmy, case, który miałem z jedną z firm, a ten case jest na bazie po prostu na bazie tego, czym zajmuję się od wielu lat. A więc moje zainteresowania to zagospodarowanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego, z rolnictwa na różne cele. I tutaj chciałbym tylko króciutko, nie będę tutaj tego oczywiście wszystkiego czytał, chciałbym pokazać, ile tych odpadów powstaje. A więc w roku 2010, jak znalazłem, w Polsce powstawało ponad 10 milionów ton odpadów z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Ostatnio znalazłem dane GUS-owskie z roku 2018 i tu mamy pokazane dobitnie to, co wypuściłem. Proszę zobaczyć, tych odpadów powstało już ponad 15,3 miliona ton. A więc powstaje ich coraz więcej, no i rzeczą naturalną jest to, że muszą być zagospodarowane. Podejście Unii Europejskiej nie zmienia się i to podejście jest takie, że dążymy do tego, żeby zapobiegać powstawaniu tego odpadu, ile to możliwe przez stosowanie nowych technologii, recykling i ponowne wykorzystanie tego odpadu i tu, że tak powiem, te moje zainteresowania w tym względzie się wpasowują i usprawnienie ostatecznego unieszkodliwiania tych odpadów. I taka też jest polityka
Unii, polityka państwa polskiego i kolejne plany zagospodarowania odpadów na kolejne lata. W przypadku odpadów komunalnych jest to obecnie już opracowany plan zagospodarowania odpadów 2030. Te odpady, tak jak już wcześniej wspomniałem, mogą być zagospodarowane jako pełnowartościowe surowce do wykorzystania nawozowego, paszowego, czy też do wytwarzania paliw alternatywnych. A może być przecież jedną z dróg tego zagospodarowania jest przetworzenie ich w procesie aglomeracji ciśnieniowej w postaci brykietu albo granulatu. Odbywa się to w takich dwóch podstawowych układach. W układzie z matrycą płaską, to co tutaj Państwo widzicie, to w przypadku mniejszych wydajności i ten układ po lewej stronie, matryca nieruchoma rolki zagęszczające jest takim typowym układem zastosowanym w granulatorach z wielu firm. Tutaj takim Mercedesem wśród granulatorów są granulatory firmy KAL w różnej wielkości i tutaj z wieloma rozwiązaniami dodatkowymi. Natomiast firmy, gdzie ta produkcja jest bardziej masowa, gdzie wydajności są znacznie większe, to stosują układ pierścieniowy matrycy, a więc układ rolek zagęszczających i pierścieniowa obrotowa matryca. I przykładem takiej firmy są granulatory firmy CPL, takiego potentata amerykańskiego zajmującego się produkcją właśnie tego typu granulatorów. I jeżeli chodzi o typowe rodzaje biomasy, które są wykorzystywane do produkcji paliw alternatywnych, to jest to oczywiście biomasa drzewna. Biomasa drzewna pozyskiwana w procesie piłowania, w procesie strugania, w procesie różnej obróbki materiałów drzewnych i biomasa, która bardzo często jest takim materiałem do produkcji czystego, ekologicznego paliwa, ale to paliwo przez ostatnie lata stało się na tyle popularne, że surowca do wytwarzania tego paliwa po prostu brakuje. W związku z tym celowym jest poszukiwanie i naturalnym stało się poszukiwanie innych surowców, które mogłyby być, czy też są wykorzystywane do produkcji tego paliwa alternatywnego. A procesem, czy też proces właśnie zagospodarowania różnego rodzaju mieszanin tych surowców drzewnych z innymi materiałami, to proces kooperatyzacji i proces, który jakby niweluje te braki surowca drzewnego, tych odpadów drzewnych do wytwarzania paliw alternatywnych. I tutaj pojawia się właśnie pewien zakład, który zgłosił się do mnie już kilka ładnych lat temu, w roku 2015. Zakład, który zajmuje się przede wszystkim produkcją kantówki sosnowej do różnych zastosowań właśnie okiennych, drzwiowych. Zakład, który produkuje tego dość dużo. W związku z tym w zakładzie powstaje olbrzymie ilości odpadów, zżynów, jakichś ścinków drzewnych. No i zakład w 2014 roku wprowadził u siebie dział wytwarzania peletu, dział produkcji peletu. Na początek była to linia, która produkowała ten pelet z wydajnością około 0,5 tony na godzinę. W związku z tym miesięcznie produkowała tego peletu około 170-160 ton. I chciała tę produkcję rozwinąć, bo nie była to wydajność, która jakby zagospodarowała całość tego odpadu. I w związku z tym poszukiwała innowacji, tak żeby ta innowacja pozwoliła na sfinansowanie wybudowania nowej linii, która zwiększyłaby zarówno wydajność, jak i zmniejszyła powiedzmy inne niedogodności, które występowały przy produkcji dotychczasowej. Obecnie ta produkcja
miesięczna peletów w firmie to jest produkcja około 500 ton miesięcznie, więc zwiększyła się zdecydowanie. Od czego się zaczęło? Zaczęło się od pewnych rozmów, w których uczestniczył właśnie Instytut Innowacji nasz Politechniczny i do którego zwróciła się firma właśnie z takim zapytaniem, czy ktoś mógłby zająć się przygotowaniem takiej innowacji. Do firmy pojechałem ze swoim zespołem. Przeprowadziliśmy taki audyt, w wyniku którego stwierdziliśmy pewne niedogodności, pewne uchybienia, które w tym procesie dotychczasowym w ramach wytwarzania tego peletu występowały. Co stwierdziliśmy? Stwierdziliśmy przede wszystkim, że wilgotność tego surowca, który jest stosowany, nie zawsze jest właściwa. W związku z tym pojawiają się większe obciążenia układu roboczego, pojawiają się większe zapotrzebowanie na moc, trwałość tego układu jest mniejsza. Co dalej? Stwierdziliśmy, że jak operator tej linii zauważy, że rzeczywiście te obciążenia się zwiększają, dodaje po prostu wodę. Tak, żeby zmniejszyć to zapotrzebowanie. Ale ilość tej dodawanej wody nie była wcale kontrolowana. W związku z tym ta jednorodność i jakość tego peletu była różnorodna również. W związku z tym też trzeba było temu zaradzić. No i też stwierdziliśmy jeszcze, że w tym surowcu, który był zagospodarowany, występują różne niedorodne kawałki sęki, jakieś kawałki niedorozdrobnione, w związku z tym też trzeba było do tego zaradzić, bo też dochodziło do takich chwilowych wzrostów zapotrzebowania. To również wpływało na zmniejszenie żywotności układu roboczego, bo dochodziło czasami do pęknięć matrycy. Jeżeli tam pojawił się dość duży kawałek, to niestety są to sytuacje, które występują. No i po tym audycie w firmie stwierdziliśmy, że na etapie wdrażania nowej technologii przydałby się jakiś dodatek, który by pozwolił na regulowanie wilgotności, a więc poprzez już stosowanie tego dodatku regulowana byłaby ta wilgotność kolejnych partii. Dodatek, który by wpływał na częściowe zaglomerowanie już wcześniej występującej w dość dużej ilości frakcji pylistej w tych trocinach, w tym surowcu, który był przez zakład stosowany, który zmniejszałby, dobrze by było, żeby zmniejszał energochłonność tego procesu zagęszczania, pełniłby rolę naturalnego lepiszcza i w konsekwencji dawałby produkt, który by charakteryzował się jednorodną, wysoką jakością. No i po rozmowach z szefostwem firmy, z właścicielem, po swoich wcześniejszych, że tak powiem, doświadczeniach została zaproponowana wycierka ziemniaczana jako ten dodatek, który zmieniłby i regulował właśnie te niedostatki na obecnie występującej produkcji. Czym jest ta wycierka ziemniaczana? I dlaczego wycierka ziemniaczana? Więc jest to odpad, który powstaje w procesie produkcji skrobi ziemniaczanej i zakłady wytwarzające to skrobię ziemniaczaną zawsze miały problem z jej zagospodarowaniem. Odpad bardzo nietrwały, charakteryzujący się dużą wilgotnością, który w zależności od temperatury na zewnątrz fermentował. Ludzie, którzy mieszkali gdzieś tam w pobliżu tych zakładów, mieli przeolbrzymi problem. Pojawiały się niemiłe zapaszki. No i odpad, który bardzo chętnie zakład pozbywał się za tą przysłowiową złotówkę. Jeżeli ktoś odebrałby taki zapach. Z czego to wynikało? Wynikało to przede wszystkim z dużej wilgotności. A więc mimo wszystko, że odpad ten był częściowo już odwodniony, to wilgotność tego odpadu siedziała na 81%. Więc to było tym spowodowane. Ale ponieważ ja tym odpadem zajmowałem się już od wielu lat, realizowałem wcześniej taki też projekt związany właśnie z zagospodarowaniem w firmie tego odpadu, to byłem
dostatecznie przekonany do tego odpadu i wiedziałem, że będzie on stanowił doskonałe lepiście w tym procesie produkcji peletu opałowego, ponieważ odpad charakteryzuje się właśnie dużą zawartością skrobi, mimo że ta skrobia jest z tych startych ziemniaków ekstrahowana, wypłukiwana, to jeszcze pozostałe sporo tej skrobi. Charakteryzuje się potencjalnie wysokim ciepłem spalania wartości opałową i pozostawia niewielkiej ilości popiołu po procesie spalenia. No i tutaj kilka publikacji podaję, one są ogólnie dostępne w internecie, w których we wcześniejszych badaniach potwierdziłem te właśnie doskonałe właściwości tego skrobi jako lepiszcza. W związku z tym celem tej usługi badawczej, którą wcześniej Państwo widzieliście, która została zaproponowana w firmie, było oszacowanie, określenie możliwości wykorzystania tej skrobi, tej wycierki ziemniaczanej przy produkcji peletu jako komponentu tego, produkcji jako komponentu lepiszczowego, przy produkcji tego paliwa w postaci granulatu w firmie Panmak. No tutaj przedstawiam surowce, które były wykorzystane w trakcie badań, a więc trociny, które firma posiadała i właśnie wycierka ziemniaczana na rysunku po prawej stronie. Przed procesem, ten skrajny rysunek po prawej stronie, przed procesem suszenia, po procesie suszenia tutaj widać doskonale, jak ta wilgotność była i ile tego surowca po procesie zostaje po wysuszeniu, a więc zostaje go bardzo niewiele. No, wynika to z tej 87% wilgotności tego materiału. Tu przedstawiam stanowisko badawcze, na którym prowadzone były badania procesu zagęszczania. Może dość skomplikowane, w każdym razie stanowisko, na którym podstawowym elementem był granulator z matrycą płaską z układem rolek zagęszczających i stanowisko wyposażone w aparaturę kontrolno-pomiarową, która pozwalała na rejestrację zmian poboru mocy, momentu obrotowego, prędkości, temperatury, a więc takich podstawowych parametrów związanych z przebiegiem procesu zagęszczania. Tutaj widok tego stanowiska jeszcze czystego, jeszcze chcieliśmy go zarejestrować w takiej postaci, że to jeszcze nie było użytkowane, a więc tak ono wyglądało przed użytkowaniem. No teraz aż tak ładnie nie wygląda, jeżeli jest użytkowane. No i w trakcie badań określaliśmy parametry wyprodukowanego paliwa i tym podstawowym parametrem był współczynnik wytrzymałości kinetycznej tego peletu na stanowisku na testerze Holmana, który tutaj Państwo widzicie na rysunku A i ciepło spalanie wartościowo z wykorzystaniem stanowiska tutaj na rysunku B, a podstawowym elementem tego stanowiska jest bomba kalorimetryczna. Kilka słów na temat badań, a więc w trakcie badań określono wpływ zawartości wycierki dodawanej do trocin w ilości 10, 15, 20, 25% na podstawowe parametry fizyczne tego uzyskanego peletu, a więc gęstość usypową, wytrzymałość kinetyczną, ale też, tak jak powiedziałem wcześniej, na ciepło spalania, wartość opałową i sam przebieg procesu zagęszczania. A więc jak ta wycierka będzie wpływała na przebieg procesu, a więc na energochłonność tego procesu. No i tutaj parametry pozostałe przy wydajności podawania tego surowca, tej mieszanki 50 kg na godzinę przy takich parametrach konstrukcyjnych, a więc przy szczelinie 0,4 mm między rolkami a matrycą, przy prędkości obrotowej rolek 170. Matrycę, którą tutaj stosowaliśmy, to była matryca o średnicy otworu 12 mm i 28 mm długości. No i w trakcie badań laboratoryjnych, zaznaczam tutaj laboratoryjnych, wyszła nam taka zależność, że ten dodatek wycierki powodował znaczne, zdecydowane spadki zapotrzebowania granulatora na moc.
No wynika to przede wszystkim z tej tendencji, które widzicie Państwo na poniższym rysunku, na drugim poniżej rysunku, a więc wraz ze wzrostem zawartości wycierki rosła wilgotność mieszanki, ale nie tylko, bo również wraz ze wzrostem zawartości wycierki rosła zawartość skrobi, a więc naturalnego lepiszcza, które tworzyło taki naturalny żel, który po zastygnięciu tworzył trwały produkt. I to również potwierdziły wyniki wytrzymałości kinetycznej i gęstości tego peletu, który otrzymaliśmy, bo stwierdziliśmy, że ta wytrzymałość kinetyczna rośnie do bardzo dużych wartości, do 98% przy 10% zawartości wycierki. Dalsze dodawanie, czyli zwiększenie dodatku, niestety powodowało już spadek wytrzymałości, spadek gęstości, wskutek tej zbyt wysokiej wilgotności mieszanki, która była wykorzystywana. Badania ciepła spalania wartości opałowej potwierdziły, że stosowanie wycierki powoduje bardzo nieznaczne, jak tutaj Państwo widzicie po wartościach, bardzo nieznaczne spadki ciepła spalania wartości opałowej, a więc ten dodatek wycierki nie wpłynie na walory energetyczne tego wytworzonego paliwa, też bądź razie bardzo nieznacznie. A tak prezentował się ten pelet, który w warunkach laboratoryjnych żeśmy wyprodukowali, a więc tutaj ten rysunek A potwierdza, że ten pelet ma dobrą jakość, gładka, śliska powierzchnia. Przy 15% już w dodatku zaczynają się pojawiać jakieś spęknięcia, a więc już należy przypuszczać, że to jest zbyt duży dodatek do wycierki. I te wnioski, które wypłynęły po badaniach laboratoryjnych, to co Państwo tutaj widzicie, dodatek wycierki wpływał korzystnie na zmniejszenie zapotrzebowania na moc, które jest znacznie niższe z zapotrzebowaniem zarejestrowanym przy zagęszczaniu samych roślin. I jednocześnie stwierdzono, że dodatek wycierki 10-15% spowodował otrzymanie granulatu o gęstości powyżej 1000 kg. W związku z tym może być on traktowany, taki granulat, jako pełnowartościowe paliwo opałowe, a stosowanie wycierki tylko w nieznacznym stopniu wpływa na spadek wartości energetycznej tego paliwa. W związku z tym też jest ona potencjalnie dobrym dodatkiem. Żeby mieć pewność, że te badania wykonane w laboratorium będą potwierdzały się na nowo projektowanej linii, czy tej przewidywanej nowej linii, to badania zostały zweryfikowane na linii, którą producent dotychczas posiadał, na tej linii, o której Państwu mówiłem, o wydajności 500 kg na godzinę, no ale pracującej w takim reżimie produkcyjnym, tak? Więc zostały przygotowane znacznie większej ilości tego surowca niż w warunkach laboratoryjnych i zweryfikowane na linii, którą tutaj Państwo widzicie, w warunkach typowo przemysłowych. Z tym, że po badaniach, ja to może przerzucę na kolejny slajd, po badaniach laboratoryjnych stwierdziliśmy, że oczywiście te dodatki 20-25% nie mają żadnego sensu, więc tutaj w badaniach weryfikacyjnych na linii już dodawaliśmy tylko 5, 10, 15% i te dodatki chcieliśmy potwierdzić, czy są potencjalnie do zastosowania w przyszłej produkcji. No i tutaj te badania również, podobnie jak w laboratorium, potwierdziły, że dodatek wycierki w znacznym stopniu, tak jak tutaj Państwo widzicie, obniżał zapotrzebowanie na moc tego granulatora, który był stosowany w warunkach produkcyjnych. Stwierdziliśmy, że 5% dodatek wycierki powodował zwiększenie gęstości usypowej tego peletu, który w warunkach przemysłowych powstał. Dalsze zwiększanie do 10-15 powodowało już obniżenie jakości tego peletu. Podobnie
miała się rzecz, jeżeli chodzi o wytrzymałość kinetyczną. Ta w stosunku do peletu wytworzonego z samych trocin rosła przy dodatku 5%, natomiast już dalsze zwiększanie powodowało obniżenie. A więc tutaj po tych badaniach weryfikacyjnych, badaniach przemysłowych stwierdziliśmy, że stosowanie dodatku wycierki jest możliwe tylko do około 5%. Dalsze zwiększanie powoduje już obniżenie jakości tego otrzymanego peletu. I tak to wyglądało, tak ten pelet wygląda z tych badań weryfikacyjnych. Tutaj proszę zobaczyć, widzimy ten granulat otrzymany z samych trocin na rysunku A. No dość krótki, widać, że te trociny były zbyt suche, natomiast dodatek wycierki spowodował znaczne wydłużenie tego granulatu. Ten granulat jest bardzo taki, no jest zdecydowanie dłuższy, jest gładki, jest błyszcząca powierzchnia, jest jakościowo bardzo dobry. Przy granulacie z 10% dodatkiem wycierki pojawiają się już jakieś spęknięcia, więc jest to już delikatnie za duża ilość tego materiału. No i po tych badaniach laboratoryjnych, po badaniach w warunkach przemysłowych stwierdziliśmy, że uzyskane wartości ciepła spalania, wartości opałowej świadczą, że ten dodatek wycierki do trocin nie pogarsza walorów energetycznych tego wytworzonego paliwa i może być takim dodatkiem, który może powodować istotne, pozytywne aspekty w procesie produkcyjnym. Zastosowanie tego dodatku potwierdziło istotne spadki zapotrzebowania na moc granulatora zarówno w warunkach przemysłowych, jak i w warunkach laboratoryjnych. I fakty te sprawiły, że zdecydowano się na projekt, na przyszłe napisanie projektu, gdzie ten dodatek wycierki będzie rekomendowany jako ten dodatek, który spowoduje te istotne zmiany w procesie i w samym produkcie, że będzie to produkt innowacyjny i sam proces. Kolejnym etapem było opracowanie procesu technologicznego. Tutaj przedstawię Państwu schemat blokowy takiego procesu technologicznego. No i tutaj w tym schemacie blokowym, a więc ten ciąg, który przedstawiam tutaj z prawej strony, to jest ta nowość w tym procesie, a więc sam proces przygotowania wycierki, więc jej pulforowania, następnie rozdrabniania i dozowania do kondycjonera. To jest to nowość w tym procesie. Tutaj trzeba było jakby ten typowy ciąg technologiczny, który tutaj widzicie Państwo po lewej stronie, wzbogacić o ten ciąg związany z przygotowaniem i dozowaniem samej wycierki. Następnie został opracowany schemat technologiczny tego procesu i tutaj pod numerami, jak Państwo spróbujecie zauważyć, 7-8 to jest właśnie ten ciąg dodatkowy, który został wprowadzony w typowej linii do wytwarzania peletu, a więc buforowanie 7 i specjalnej konstrukcji urządzenie 8, które miało za zadanie tą wycierkę częściowo odwadniać, żeby można było dodawać jej większej ilości i następnie rozdrabniać do odpowiedniej frakcji przed dodaniem do tego urządzenia 6 do kondycjonera, które mieszało tą wycierkę z trocinami. Zaproponowaliśmy, a więc tutaj bardzo istotnym aspektem tej technologii było właśnie sposób dozowania i rozdrabniania tej wycierki. I tutaj zaproponowaliśmy własnego pomysłu specjalne urządzenie do takiego rozdrabniania, częściowego odwadniania wycierki, które oparliśmy na bazie typowego dozownika ślimakowego, który jest wyposażony w odpowiednią tuleję i w dolnej części tej tulei następowało częściowe odwadnianie tej wycierki, a końcowa część, jak Państwo zauważycie, tam jest jakieś sitko, tak jak w wilku do mięsa, które powodowało przyciskanie tego
częściowo odwodnionego materiału, a za tym silkiem, no może tutaj nie do końca widać, jest nożyk, który rozdrabniał te wycierki do odpowiedniej frakcji, tak żeby ten proces mieszania był bardziej jednorodny, tak żeby ta uzyskana frakcja mieszanki z trocin i z tej wycierki była bardzo jednorodna. Na te urządzenia otrzymaliśmy patent. No tutaj to powiem, że jak została już ta technologia wdrażana, to jednak zdecydowaliśmy się na trochę inne rozwiązanie tego procesu dostarczania wycierki, ale to wynikło z takich, że tak powiem, czysto technologicznych doświadczeń, które w trakcie wdrażania zauważyliśmy. No i po tych badaniach został napisany projekt, tak jak tutaj Państwo widzicie, podstawowe dane tego projektu z tytułem Technologia produkcji pelety opałowego z trocin z wykorzystaniem naturalnego dodatku lepiszczowego w postaci wycierki na bazie wyników prac badawczo-rozwojowych wykonanych przez pracowników Politechniki Białostockiej. I tutaj jeszcze chcę dopowiedzieć, że w tym projekcie takim kluczowym elementem było wprowadzenie kontroli, takiej ciągłej kontroli jakości zarówno surowca, jak i produktu końcowego i zaproponowaliśmy wprowadzenie w firmie laboratorium badawczego, które zajmie się takim ciągłym monitoringiem jakości surowca i później jakości tego produktu końcowego i to też zostało w projekcie, że tak powiem, zaproponowane. Projekt został złożony, przeszliśmy panel ekspercki, te swoje propozycje zostały przez nas obronione, firma pozyskała taki projekt. Tutaj widzicie Państwo dane odnośnie tego projektu. Projekt był przyznany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój za lata 2014-2020 na, tak jak widzicie Państwo, sumę ponad 2 milionów. W roku 2017 była to jeszcze znacząca kwota i wystarczyło na sfinansowanie linii. Tutaj zaznaczę, że zakład posiadał już budynek, w którym ta linia powstała, w związku z tym nie ubiegał się o większe kwoty, a ta kwota wystarczyła na sfinansowanie właśnie ciągu technologicznego i jego wdrożenie tej technologii. W ramach wdrażania brałem czynny udział we wdrażaniu tej technologii, w konsultowaniu tego wdrażania, no i też zająłem się opracowaniem koncepcji laboratorium, zakupem urządzeń do tego laboratorium, opracowaniem metodyki badawczych, powiedzmy oznaczania poszczególnych parametrów i surowca, i gotowego produktu. Tutaj kilka fotek urządzeń, które w ramach projektu zostały zakupione, więc nie są to jakieś hitowe urządzenia, ale firma do tej chwili nie posiadała ani wagosuszarki, ani strząsarki do oznaczania rozkładu granumetrycznego, ani nie kontrolowała jakości tego uzyskanego peleta, więc został zakupiony tester jakości granulatu, tester wytrzymałości kinetycznej i to, co najważniejsze, to co Państwo tutaj widzicie w tym dolnym lewym rogu, komputerowy analizator diagnostyczny, który na bieżąco kontrolował, monitorował przebieg procesu technologicznego. A więc w momencie, kiedy pojawia się i kontroluje, pojawia się większe zapotrzebowanie na moc, jest to sygnałem do tego, żeby operator zwiększył ilość wycierki, która dociera do procesu technologicznego. Bo to jest sygnałem, że wilgotność tego materiału, tego surowca w postaci trocin jest zbyt niska. Trzeba dostarczyć pewną ilość wycierki zamiast wody, tak, która była wcześniej dodawana. A więc w ten sposób występuje w tym momencie ciągły monitoring tego procesu technologicznego. No i podsumowując to, co chciałbym Państwu przekazać, a więc ta
Realizacja tej pracy badawczo-rozwojowej, następnie realizacja projektu, w której mój zespół i ja brałem udział, pozwoliła na takie nawiązanie bliższej współpracy między firmą a Politechniką. Ta współpraca po dzień dzisiejszy trwa w różnych formach, a więc w formie wspólnych wystąpień konferencyjnych, w formie artykułów naukowych. W tej chwili jest jeden w trakcie procesu wydruku. Pozwoliło również na realizację kolejnych projektów. W roku 2021 został zrealizowany kolejny projekt, również przez Instytut Innowacji, który tutaj będę, że tak powiem, ciągle wspominał, że jest to taka jednostka, która umożliwia nam tą współpracę pomiędzy jednostkami naukowymi, a właśnie firmami. A tutaj powiedzmy te wspólne wystąpienia. No i też chciałem powiedzieć, że oprócz korzyści, które wynoszą z takiej współpracy firmy, to my jako naukowcy również wynosimy pewne korzyści. A więc ja tu chcę powiedzieć, że te swoje kolejne poczynania związane z współpracą z tą firmą, z innymi firmami przedstawiłem do ewaluacji jednostki. I firma nie miała żadnego problemu, żeby wystąpić z zaświadczeniem, potwierdzeniem mojego udziału, potwierdzeniem tego, że ta współpraca spowodowała, że przychody firmy wzrosły, że jakość pracy tej linii technologicznej, która w obecnej chwili pracuje, jest zdecydowanie lepsza i że w dalszym ciągu współpracujemy. Obecnie współpracujemy również czasami formalnie, czasami nieformalnie, bo ten kontakt cały czas istnieje. Więc to jest dowód, że taka współpraca przynosi obopólne korzyści. No i ten case, który Państwu przedstawiłem, no udowadnia, że firmy poprzez taką właśnie współpracę jakby nabierają przekonania do tej współpracy z jednostkami naukowymi, że nie boją się tej współpracy, że po pewnym czasie stwierdzają, że te pomysły, podpowiedzi, sugestie naukowców wcale nie są takie złe, że można coś usprawnić, że można wprowadzić pewne innowacje, które będą taką ogólną korzyścią i dla firmy, i dla nas jako naukowców. No i też przekonuję się do tego, że jednostki naukowe posiadają wiele aparatury, wiele możliwości, które pozwalają na zbadanie takich czy innych parametrów, na oznaczenie pewnych wielkości, no bo firma, chcąc certyfikować swój pelet, wysyła go do firm certyfikujących. Za te badania płaci olbrzymie kwoty. Nie ma się co oszukiwać. Natomiast my po powiedzmy realizacji kilku takich prac badawczych, czasami takie badania prowadzimy również nieformalnie i dla firmy też udostępniamy swoją laboraturę, swój czas i te poczynania mają czasami naprawdę bardzo dobre, obopólne korzyści. Także dziękuję Państwu za uwagę. Tutaj również chcę dopowiedzieć, że obecnie w tej chwili w trakcie realizacji są kolejne dwa projekty, w których również w ramach prac badawczo-rozwojowych przez Instytut podpowiedzieliśmy firmom pewne rozwiązania, bo tak jak mówiłem, to jest tylko jeden z przykładów współpracy. Współpracujemy z wieloma firmami i na przykład jedna z firm realizuje w chwili obecnej, wdraża technologię wytwarzania peletu, ale na cele nawozowe. Nie opałowe, a nawozowe. Też zaproponowaliśmy pewne rozwiązania, które służą właśnie zagospodarowaniu odpadów w postaci popiołów ze spalania osadów ściekowych. I też firma jest bardzo zadowolona z tej współpracy. Ma ochotę na kolejne powiedzmy projekty, bo z tych odpadów, tak jak mówiłem, powstaje całe mnóstwo i trzeba coś z nimi robić. Także dziękuję Państwu za uwagę. Jak pojawią się jakieś pytania, to służę odpowiedzią.